Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o dwóch wspaniałych Garminach. O Instinctie 2X Solar Tactical oraz Fenixie 6X w wersji Pro. Ciekawi? Porównamy ze sobą te zegarki. Zapraszam serdecznie na film. Oto on, Garmin Fenix 6X Pro. Wersja bez solar. Postanowiłem taką wybrać, dlatego że uważam, że mieszkamy w kraju, w którym słońce jest głównie latem, a nie ukrywajmy, zegarki Garmina mają duże zapotrzebowanie na energię i żeby sprostać temu zapotrzebowaniu na energię, potrzeba tego słońca naprawdę dużo. Nawet jeśli słońce naładuje nam Garmina, wiem to z własnej autopsji, na podstawie zegarka Instincta, że nawet jeśli on go doładuje, te słońce, jakieś 2 czy 3%, no to jest to niestety, ale jest to kropla w morzu potrzeb tego oto zegarka. A cena Fenixa 6X w Solarze jest znacząco większa, więc moim zdaniem nie było sensu za tą funkcję przepłacać. Ale dobrze, do rzeczy moi drodzy. Dlaczego też jeszcze muszę powiedzieć, dlaczego nie 7? No bo skoro jest dostępna Garmin 7. Moi drodzy, dlatego nie 7, bo uważam, że Garmin Fenix 6 ma również podobne funkcje. Wygląd ma w zasadzie identyczny. Nie chodzi tu też o ceny, no bo wiadomo, że nowość jest mega droga, ale moi drodzy, chodzi tutaj o to, że różnice głównie bazują na oprogramowaniu oraz na czujnikach. Ale jak na moją przygodę z kolorowym Garminem, no to myślę, że jak na początek Fenix 6X w wersji Pro wystarczy. A dlaczego 6X? Bo lubię duże zegarki. Ale zaczynamy. Co tam mamy w naszym pudełku? Jest i on. Garmin. Celowo go nakleiłem do folijkę, ponieważ tej folijki na nim nie było. To znaczy była zerwana, no bo zegarek używałem, ale nakleiłem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tak. I mamy nasz zegarek. Fenix. Wyjmiemy go. To jest na takiej gąbce jakby. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o opakowanie, to naprawdę duży plus, jak ten zegarek jest fajnie zapakowany. To pudełko jest naprawdę wykonane z dużą dbałością o szczegóły. Przede wszystkim jest bardzo mocne. To jest duży plus. No dobrze, ale tu mamy zegarek. A co mamy jeszcze w tym pudełku? Uprzedzam, że kabel od ładowania już wyjęłem z tego pudełka, więc Wam nie pokażę. Ale był tu kabel od ładowania, kabel USB. USB oraz oraz takie kropeczki, takie piny. Tylko że tu akurat mam zaślepkę, taką gumową. Sobie dokupiłem, żeby mi się nie zbierał brud. Otwieramy. Tu jeszcze była faktura, dowód zakupu, no ale już tego nie będę Wam pokazywał. Mamy taką oto instrukcję. Czy ona jest w języku polskim? To nie wiem. Ważne informacje. Tak, jest też język polski. Tak to mniej więcej wygląda. No i mamy taką jeszcze książeczkę. Jak ładować. Teraz zobaczymy, czy to jest język polski. W tej książeczce. Fenix 6X serię. Nie, tu języka polskiego nie mamy. Mamy tu w tej książeczce język polski. Tu są ważne informacje, a to jest język polski, jest na stronie 98.
Co my tutaj mamy? Ważne informacje. No powiem Wam, to nie jest na pewno instrukcja obsługi. Po prostu informacje. A ta książeczka druga jest tak jakby instrukcja obsługi. Chociaż do instrukcji obsługi jej daleko, ponieważ ten zegarek ma tyle w sobie funkcji wbudowanych, że sama nauka tego zegarka trochę trwa po zakupie. Mówię od razu. To jest taka jakby skrócona instrukcja, natomiast nie ma w niej języka polskiego. No ale no, trudno. Można sobie z internetu ściągnąć oczywiście taką instrukcję w języku polskim. Nawet instrukcję bardzo taką rozbudowaną. No ale wrócimy do naszego zegarka. Ustawiłem sobie tarczę podstawową po to, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jaka jest to pierwsza tarcza. Zaraz Wam pokażę, jakie są tarcze podstawowe. Menu jest bardzo proste. Przytrzymujemy klawisz Up menu, tarczę zegarka. Mamy taką, oczywiście jeśli chodzi o standardowe tarcze, no bo wgrywać możemy sobie te tarcze jeszcze ze sklepu Garmina oraz jak to mówią też, z internetu, z innych źródeł. Jest taka możliwość nie poprzez sklep Garmina, a w inny sposób. No ale to już jest taki temat bardziej rozbudowany. Na razie Wam pokażę, co zawiera w sobie zegarek. Jeszcze raz. Aha, jeszcze raz, tarcza zegarka. Zobaczymy, co mamy. I teraz tymi dwoma klawiszami up i down będziemy sobie zmieniać tarczę. Możemy mieć taką tarczę. Oczywiście na pierścieniu są wysokość, barometr, tętno, bateria, kroki. Taką tarczę, taką tarczę, taką. To są tarcze podstawowe. Taką. To już jest tarcza, że tak powiem, wgrana dodatkowo, więc na razie ją pominiemy. Chcę Wam pokazać podstawowe tarcze. Czyli tak, ile ich mamy? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tarcz podstawowych. To jest już tarcza wgrana przeze mnie z sklepu Garmina. Jest jedna z fajniejszych tarcz. To jest tarcza od Fenixa, tylko to już jest taka bardziej tarcza. Nie wiem, czy to jest tarcza od 7 dokładnie, czy po prostu to jest tarcza bazowana na pomyśle Fenixa. Mega dużo informacji, ale to też... Jaka jest wada tarcz wgrywanych, a tarcz oryginalnych? Zaraz Wam o tym opowiem. Zobaczymy. Jeszcze ta tarcza mi się też bardzo podoba. Taka. No i możemy sobie jeszcze wczytać nowe tarcze. Wrócimy do tej podstawowej tarczy, która była. Najbardziej mi się wydaje odpowiada do tego zegarka. I można dostosować, zastosować. Jeśli chodzi o dostosowanie, no to oczywiście zmieniamy układ. Widzicie, o co chodzi? Na przykład z tej strony są sekundy. To mogło być z tej strony. No tu akurat nam się zmieniła cała tarcza. Nie zapisujemy zmian. Możemy zmienić dane, czyli na tym pierścieniu zamiast barometru damy wysokość, damy ile baterii nam zostało, a też inne dane. I teraz o co chodzi? W tarczach. Źle, poczekajcie. Tarcze zegarka. W tarczach, jeśli przechodzimy do tarcz, no przykładowo tej tarczy, jeżeli będziemy tutaj chcieli zmienić dane, czyli na przykład zamiast naszego tętna coś innego, zamiast kalorii coś innego, zamiast wskaźnika baterii coś innego oraz zamiast daty coś innego, czy też nie wiem, jakiś taki radar coś się nam pojawiło z internetu. Także, żeby to zmienić, nie możemy już tego zrobić poprzez zegarek. I to jest właśnie, widzicie, tarczę zegarka. No i nie mamy już tej możliwości dostosowania. Tak jak było w tarczy podstawowej. Zobaczcie. To jest moim zdaniem duża wada tych zegarków, znaczy tych tarcz w zegarkach,
że nie możemy jej tak jak tarcz, które są dedykowane już w modelu. Widzicie? Jeszcze raz. Tarcz, to i tak mamy dostosuj, zastosuj, usuń. Czego nie mamy już w tarczy. To jest duży minus w tarczy ze sklepu. Czy nawet w tej, to mamy tylko zastosuj. Widzicie? Tu też. Mamy tylko zastosuj. To jest duży minus. Możemy oczywiście zmienić te ustawienia z pierścienia, ale jeśli chodzi o tarczę nie wgraną do zegarka, oto tarczę. Zamęczę Was tymi tarczami, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, coś Wam wyjaśnić na ten temat. Bo to jest taka fajna ciekawostka. I teraz tak, można zmienić te dane tylko poprzez aplikację w telefonie. Ale, jest pewne ale. Mamy ograniczoną możliwość zmiany tych danych. To nie jest tak, że na przykład w miejsce serduszka, czyli naszego tętna, możemy sobie wstawić na przykład baterię, czy co tam chcemy. Nie, bo dana tarcza jest tak zaprogramowana, że mają pewne możliwości i tych możliwości na przykład producent czy osoba, która wymyśliła tę tarczę, bo nie są to tarcze oryginalne, zastrzegł sobie na przykład, że na górze może być tylko kaloria, temperatura i barometr na przykład. No i też nasze serduszko. No i nic więcej być nie może. Właśnie w taki sposób to wygląda. I to też jest duży minus. Też może tak być, że na przykład w przypadku barometru mogą być tylko milibary, nie mogą już być hektopaskale. No to zależy od danej tarczy. No i to wszystko sprawia, że te tarcze są po prostu mniej atrakcyjne niż w rzeczywistości być powinny. No ale dobra, na temat tarcz skończymy. Wrócimy do podstawowej. Zastosuj. Widzicie, i układ, i dane, wszystko możemy w tych zmieniać. No natomiast już w tych drugich nie. Dobrze, przechodzimy do menu. Mamy tutaj oczywiście pogodę, wschód, zachód słońca, kompas, wysokościomierz, barometr, temperaturę. No i tak jak sobie tutaj to ustawimy, bo możemy sobie to dowolnie ustawić, poprzestawiać jedno naprzód, drugie w tył, trzecie na środek. Po prostu jak tylko sobie chcemy, możemy to wszystko sobie poprzestawiać. No i oczywiście możemy również edytować, czy też dołożyć pewne widgety do tego menu. Z poziomu aplikacji, jak również i z poziomu zegarka można pewne rzeczy sobie podokładać. Widzicie? Znaczy to akurat są rzeczy, które są, ale widzicie? Mamy coś takiego jak dodaj i możemy sobie tutaj dodać ABC, aklimatyzację wysokościową, alternatywne strefy czasowe. Na przykład sobie możemy grę w golfa, jakąś historię, kalorie. No masa tego wszystkiego jest. A jeżeli tego już chcemy jeszcze więcej, no to przez aplikację możemy tego więcej wgrać. Ale jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to chcę Wam coś nadmienić, że jeśli chodzi o te widgety, to taki 2X Solar Tactical ma o wiele więcej tych widgetów, może dlatego, że jest zegarkiem nowszym, mimo tego, że jest to zegarek monochromatyczny, ma dużo więcej tych widgetów możliwości wgrania niż Fenix. Nie wiem jak jest z 7, bo jeszcze w ręku nie miałem 7, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Przetestuję go też dla Was. Myślę, że to jest też kwestia oprogramowania i tego, że jest po prostu zegarkiem nowszym. Nie? Ale zobaczcie jedną rzecz. Spójrzcie na to. Ten menu nie jest do siebie podobny. No zobaczcie. Widzicie? Oczywiście pomijając te kółeczko. Nie jest do siebie podobne? A jak klikniemy w rozwiń, tu też klikniemy w rozwiń. Moim zdaniem konstruktorzy i programatorzy tego zegarka ściągnęli żywcem menu z Fenixa, bo ten jest zegarek nowszy. Różni się tylko kółeczko, no bo wiadomo, że to jest inny zegarek. Po prostu ściągnięte żywcem menu
z Fenixa. Nadmienię też, że Instinct 1 ma menu w ogóle inne. Także te menu moim zdaniem jest zaczerpnięte z Fenixa. No ale wracamy do naszego zegarka. Dobrze, pokazałem już Wam menu i główne widgety menu. Pokażemy teraz Wam sport. Czyli tak, mamy po przyciśnięciu przycisku od góry prawego górnego, mamy kolarstwo, śledź mnie, ekspedycja, nawiguj. Oj, z internetu cały czas coś się łączy. Mamy też mapę, czego nie mamy oczywiście w tym zegarku. A wielka szkoda, ponieważ mogłaby być mapa czarno-biała. Nic by to naprawdę nie przeszkadzało. Mamy mapę, oczywiście po piknięciu ona się nam załaduje. Mamy możliwość nawigacji, ekspedycji, śledź mnie. No i tak, mam ustawione eksporty jako kolarstwo. Dlaczego? Dlatego, że najwięcej po prostu lubię jeździć rowerem. Teraz tak, moi drodzy, zobaczcie jak wygląda, jak ja sobie ustawiłem ten widget w trakcie jazdy rowerem. Mamy dystans, stoper, oczywiście prędkość, daną wysokość, aktualny czas oraz kompas. Widzicie? Czyż to nie jest wspaniałe? W czasie rzeczywistym cały czas widzieć, jak zmienia się kierunek, w którym podążamy? I teraz Wam powiem jedną ciekawostkę. W tym zegarku jest również coś takiego, ale zaraz Wam pokażę. Poczekajcie. Oj, przepraszam. One się inaczej troszeczkę... Tu jest akurat kolarstwo. Zobaczcie. Tu mamy mniej danych, bo mamy stoper, prędkość. Oj, przepraszam na chwilę. Przepraszam Was serdecznie, ale dzwonił do mnie telefon, a akurat musiałem odebrać. W tym samym momencie nagrywałem. Także Was przepraszam. Dobrze, wracając do naszego kolarstwa. Zobaczcie, tu mamy prędkość, stoper, bodajże ile kilometrów zostało pokonanych. Akurat nam zasłania te czarne menu. Ale zwróćcie uwagę na kompas. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu też pokazuje się kierunek. Ale co strasznie mnie ubolało, dlaczego producent nie dał przy tych stopniach naszego kompasu literki? Przecież mogłaby tu być literka północ, południe, wschód, zachód. Nie ma. Jest tylko jakiś dziwny symbol kompasu. Tak więc, moi drodzy, no zobaczcie, jak to wygląda w tym zegarku, jak to wygląda w tym zegarku. Czyli tak, nie każdy może wie 200 stopni, ile to tak, który to jest tak naprawdę kierunek, prawda? No jest to południem. Ale nie każdy może to wiedzieć. Musicie się na pamięć nauczyć, ile stopni ma który kierunek. I moim zdaniem to jest duży, duży minus. No było naprawdę tak ciężko producentowi dodać literkę S, N, E i W. No to jest taki minus, jeśli chodzi o akurat o ten zegarek. Ale ilość sportów, która jest w tym zegarku, podobnie jak z menu i z widgetami, jest po prostu nieporównywalna. W tym zegarku jest dużo, dużo więcej. Podejrzewam, że nowe oprogramowanie. No ale na razie mamy pod lupą ten zegarek. Ja Wam też, moi drodzy, pokażę, jak wygląda wykres z jednego zegarka i z drugiego zegarka na podstawie kolarstwa. Po prostu jak to wygląda, bo mam taki wykres. A teraz tak. Wracając jeszcze do tych sportów. Mamy tu oczywiście ustawienia systemowe oraz dodaj sporty. Proszę bardzo, tu są sporty.
Pokażę Wam też jeszcze, jak wygląda menu w Garmin Connect. Jeśli chodzi w aplikacji Garmin Connect, jeśli chodzi o ten zegarek, a jeśli chodzi o ten zegarek, to powiem Wam szczerze, z ręką po prostu na sercu, że menu aplikacji dotyczącej tego zegarka jest o wiele bardziej rozbudowane niż tego zegarka. Też mi się wydaje, że to jest po prostu nowość. Znaczy nowość, no w sensie, że ten zegarek jest nowszy, nie? Też mi się wydaje, że to tak działa. Aczkolwiek moim zdaniem, no to ten zegarek jest kolorowy i powinien mieć o wiele, wiele więcej bajerów niż monochromatyczny, ale no tak jak powiedziałem, już będę to powtarzał wiele, wiele razy, że jest zegarkiem nowszym Garmin Instinct. Tak wyglądają sporty. Oczywiście można jeszcze tam pewnie któryś dograć. Sporty przez aplikację. Aha, tu mamy znowu to. Cofniemy dalej. Mamy ustawienia aktywności aplikacji, widgetów, sterowania, tarcz, czujników i akcesorii, map, muzyki. Znowu coś zaraz będzie, proszę bardzo, z internetu. Muzyki, telefonu. Menu jest kolorowe, fajne. Mapy są naprawdę fajne. Jeśli chodzi o czujniki, jeśli już mam powiedzieć kilka słów, to ten zegarek rzeczywiście ma te czujniki dużo, dużo nowsze i bardziej rozbudowane. Dlaczego? Dlatego, że ta wysokość, którą pokazuje Instinct, jest naprawdę spójna. Już ta wysokość, nie wiem czy zauważyliście, jest troszeczkę bardziej rozbieżna. Jest mniej czuła. No i po prostu nie ufa się jej w takim stopniu, jak już w tym zegarku. Naprawdę mogę mu zaufać. Podejrzewam, że Garmin 7 już też jest bardziej, znaczy, że czujniki ma podobne do tych z naszego Instincta. Także, moi drodzy, mamy tak. Jeśli chodzi jeszcze o baterię, no tu wiadomo, mamy solar, mamy monochromatyczny zegarek, no to wiadomo, że będzie długo, długo, długo działał. Natomiast jeśli chodzi o ten zegarek, naprawdę, ten zegarek nie jest już zegarkiem nowym. Ja go kupiłem jako używany. On ma około 2 lat. I powiem Wam szczerze, że jako na 2 lata, jeśli ten zegarek wytrzymuje około 14 dni, no z aktywnymi sportami, no może wytrzymać 7 dni, ale to jest i tak mega, mega dużo jak na baterię w tym zegarku po takim już dość długim okresie eksploatacji. Także brawa dla Garmina. Naprawdę warto.
Jeśli chodzi o powiadomienia, zauważyłem, że w Instinctie powiadomienia dochodzą o 2 sekundy szybciej niż w Phoenixie. To też może być powodem Bluetooth, nowszego Bluetooth po prostu. Jeśli też chodzi o barometr, nie zauważyłem, żeby te wskazania się mocno rozjeżdżały, oczywiście po odpowiednim skalibrowaniu. Tętno pokazuje również miarodajne. Główna różnica między tymi dwoma zegarkami jest taka, że jest kolorowy, a ten jest po prostu monochromatyczny. Również jest, tutaj mamy od razu GPS po wywołaniu przyciskiem, mamy funkcje taktyczne, bo jest zegarek tactical, mamy tryb ukrycia, mamy je, tu po prostu tego nie mamy. Tu też po przytrzymaniu dłużej ABC mamy menu ABC, czyli wysokościomierz, kompas i ciśnieniomierz. Natomiast w tym zegarku mamy właśnie muzykę Spotify'a na przykład. Czyli to też jest zegarek bardziej pod taką codzienność niż pod wyprawę. Tu już bardziej zegarek pod wyprawę. Mamy jeszcze takie menu obowe. Oczywiście możemy je dowolnie konfigurować. Chcę jeszcze powiedzieć, że zarówno jednym, jak i drugim możemy robić płatności zbliżeniowe. Mamy tutaj tak, oszczędzanie baterii, zapisz pozycję, latarkę. W czym ta latarka polega na tym, że świeci się tarcza, a w tym zegarku latarkę mamy tu. I ta latarka jest mega mocna, serio. I występuje w 2 kolorach. W normalnej wersji pomarańczowa i biała, w wersji tactical zielona i biała. Dalej mamy sterowanie, dalej mamy tak, no dobrze, sterowanie muzyką, mamy alarmy, budzik na przykład, tu mamy portfel, jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe, mamy czasomierze, strefy czasowe, znajdź mój telefon, nie przeszkadzać, zablokuj przyciski, no i tak dalej, i tak dalej. Mamy na Wi-Fi, można włączyć, wyłączyć, co wpływa na żywotność baterii oraz mamy Bluetooth. W tym zegarku menu kołowe wygląda w taki oto sposób. I mamy podobny. Oczywiście możemy je konfigurować, możemy zrobić więcej, możemy zrobić mniej. Jeśli chodzi o ilość tych oto widgetów w menu kołowym. Nie wiem, czy to widać dobrze, ale tam troszeczkę się przybrudził i może musiałbym go wytrzeć. Aż teraz powinno być bardziej ok. Także tylko że mamy tu po prostu tryb ukrycia, tak jak już powiedziałem. Mamy tu wersję też taktyczne, nie? Światło stroboskopowe, również ustaw czas przez GPS. Chyba funkcję tą mamy również w tym, ale musiałbym tego odszukać, bo też nie wszystkie w tym menu kołowym są uaktywnione widgety. Musiałbym po prostu pokombinować, ale powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o codzienne użytkowanie tego zegarka, jak i drugiego zegarka, no to wystarcza nam naprawdę. Wystarcza nam tego naprawdę z czystym sumieniem, tych funkcji, które te zegarki posiadają. Jeszcze jest taka fajna zaleta tego Garmina naszego Phoenixa, taka, że pasuje on fajnie pod koszulę, to raz, jest płaski w miarę, ten jest, no można powiedzieć, niewiele on tam jest grubszy, niewiele, naprawdę niewiele. Wielkością są naprawdę podobne. Tu również można wymieniać paski, natomiast tutaj bym tak powiedział, średnio będą leżały nam inne paski, jak również bransoleta. Natomiast we Phoenixie jak najbardziej tak. To jest zegarek, do którego ja dokupiłem masę pasków. Oraz bransolety nawet 2, no bo po prostu ten zegarek jest wart tego. Nie ukrywajmy, oryginalne części garminowskie swoje kosztują, ale już zamienne są dużo, dużo tańsze. A zegarek jest tak popularny, że można naprawdę dużo, dużo tych części kupić w bardzo przystępnych cenach zamiennych, jak również oryginalnych, a używanych, bo też bywa i tak. Słuchajcie, bardzo mi się podoba, że zapięcie do tego zegarka jest na takim fajnym zatrzasku, który się na sprężynce wciska, co powoduje,
że jest naprawdę wymiana paska, czy paska na bransoletę, zobaczcie, jest szalenie prosta. Jest to tak łatwe i fajne, zobaczcie. Klikamy tylko. Jest to naprawdę super. Prawda? To sprawia, że polubiłem ten zegarek, naprawdę. Jeśli chodzi o trwałość, ma już trochę czasu i działa. Nic się z tym nie dzieje. Ja rozumiem, są różne zegarki. Są zegarki fabryczne, są zegarki, które są lepsze, gorsze. Mogą się trafiać jakieś wady ukryte. Natomiast jeśli chodzi o trwałość całkowitą, jeżeli nie będziemy tym zegarkiem uderzać, nie wiem, jeśli nam się jakiś wypadek nie zdarzy, to naprawdę nic się nie powinno nam z tym zegarkiem złego stać, że tak powiem. No to tyle, co chciałbym powiedzieć o Garminie Fenixie. I tak, że też kilka słów powiedziałem o porównaniu tego drugiego zegarka do zegarka Fenixa, czyli tego 2X Solar Instincta. Wtrąciłem troszeczkę o porównaniu tych dwóch zegarków, bo ktoś mnie tuż też prosił w komentarzu, żeby zrobić takie porównanie, więc je zrobiłem przed chwilą. Może to nie jest tak szczegółowe i profesjonalne porównanie, ale już unboxing tego oto zegarka jest na moim kanale. Jest film z otwieraniem pudełka z tym zegarkiem. Natomiast chciałem zrobić materiał o Fenixie, ale przy okazji wtrąciłem Wam takie główne różnice. No i co te zegarki ze sobą tak naprawdę łączy, no bo w sumie są to dwa Garminy, prawda? No. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się. I jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że jeśli się interesujecie tematem zegarków, zapraszam Was na grupy zegarkowe na Facebooku. Dużo przydatnych informacji, fajni ludzie. Nie tylko Garminy, różne zegarki. Jest też grupa z zegarkami typowo G-Shock. Miłośnicy G-Shock, Poland, Top Photos. Jest też zabawa zdjęciami z naszymi zegarkami. Kto zainteresowany, zapraszam serdecznie. Dziękuję też za to, że jesteście, że subskrybujecie ten kanał, co daje mi motywację do tego, żeby kręcić kolejne filmy i Wam opowiadać o różnych zegarkach. A nie ukrywam, mam trochę pomysłów i będzie też o innych zegarkach. Nie będziemy się zamykać tylko na Garmina, tylko na G-Shocka, ale będzie też o innych zegarkach. Ale to wszystko powoli, moi drodzy. Jeśli chodzi o jakość nagrań, no to też na razie jest jak jest. Zobaczymy, jak to będzie. Jeśli będziecie chcieli mnie oglądać, nagrania będą na pewno w lepszej rozdzielczości. Będzie lepszy mikrofon. Po prostu filmy będą nagrywane dużo lepiej. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie. Doceniam to. Jeśli możecie, dajcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie daliście. Pozdrawiam Was, moi drodzy. Do następnego filmu. I cześć. Trzymajcie się.